Siemanko, czwartkowy już nie taki poranku. Siemanko widzowie. Siemanko Nora. Nora znajduje się w Polsce. A skoro Nora znajduje się w Polsce, to znaczy, że ją też znajduje się w Polsce. Wróciłem z Francji do naszego kraju kilka dni temu i odczuwam taką potrzebę, żeby właśnie nagrać ten odcinek i wszystkim o tym powiedzieć. Chciałbym, żeby ten odcinek był poważnym odcinkiem. Ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo wiecie, jak to jest. Mój kanał nie jest tak do końca poważny, ale sprawa jest poważna. Wiecie, z czym na pewno wszyscy o tym ostatnio gadają. Jest mi... czuję się podle w sensie moralnym przez to, że był w tej Francji i przyjechał do Polski i jeszcze mnie wszyscy męczą w komentarzach, piszą mi coś w stylu, że mam wypierdalać, bo mam koronawirusa. Może mam, nie wiem, jeszcze się nie badał, ale zrobię to. Bądź co bądź, czuję się dobrze. Wiem, że to nic nie znaczy, bo ja mogę i tak roznosić to gówno, nawet o tym nie wiedząc, ale będę się chciał tak trochę pousprawiedliwiać w tym odcinku i poopowiadać trochę, co o tym wszystkim myślę. 12 marca, godzina 20. Skoro jest 12 marca, to znaczy, że 3 dni, że już od 3 dni jestem w Polsce i już od 3 dni trwa moja kwarantanna. Jak Żek wrócił z tej Francji, to nie ruszą się w ogóle z nory. Odwołał wszystkie spotkania, wizyty fizjoterapeutów, dentysty, treningi. Zamknęliśmy sklep i siedzę w norze. I będę siedział w tej norze przynajmniej przez 2 tygodnie. Nie mam jakichś dużych zapasów żarcia, bo nie miał nawet jak iść do sklepu, żeby się zaopatrzyć tak porządnie, ale wokół mnie jest dużo dobrych ludzi i wierzę w to, że choćby nawet przez ten odcinek przyniosą mi jakieś żarcie, ale nawet jak mi nie przyniosą, no to mam dużo ryżu, bo już kupił go przed wyjazdem, mam dużo odżywki białkowej, baterii i prądu też mi nie braknie. Mam nadzieję, że nie braknie. Już teraz można się różnych rzeczy spodziewać. Wczoraj naoglądał się w necie takich różnych strasznych filmów, co się w Turcji dzieje. Kurde, teraz mam normalnie takie schizy, że wjadą mi tu ludzie w białych kombinezonach i mnie zawiną. Może powinni to zrobić. Myślę, że jak będą chcieli, to mnie znajdą. Nie będę stawiał oporu, biorę to na klata. Jak trzeba będzie, no to trudno. No to mogę się oddać jakiemuś leczeniu albo eksperymentom. Chociaż wolałbym tego nie robić. Chciałbym się normalnie przebadać i sprawdzić, czy mam to gówno i możliwe, że to zrobię, tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobić bez wyłażenia z nory. Kurde, ale lanie wody. Ale lanie wody. Chciałbym zadać pytanie tym wszystkim komentującym moje filmy, co mnie obrażają i mi piszą, że mam koronawirusa. W przeciągu ostatnich 2 tygodni ile razy przytulaliście się z kimś? Bo ja ani razu. Ile razy korzystaliście z publicznego kibla? Bo ja ani razu. Ile razy byliście na dyskotece? Bo ja ani razu. Ja przez ostatnimi czasy, a już na pewno jak był w tej Francji,
no to bardzo zwracał uwagę na te wszystkie rzeczy. Mył ręce i starał się uważać właśnie. No ale nie wiadomo, nie? Nigdy nie wiadomo. Był jednak w tamtym kraju, był w samolocie. W sumie największe prawdopodobieństwo tego, że się mógł zarazić, było właśnie moje przebywanie w samolocie. Na lotnisku nawet nie, no bo ja był w ogóle bardzo spóźnioną osobą i praktycznie nie spędził czasu na tym lotnisku w ogóle. Więc w samolocie jedynie przebywał bliżej niż metr z innymi ludźmi. Tych ludzi tam było mnóstwo. Jak się przypomina ten widok tych rodzin z dziećmi w samolocie lecącym z Francji do Polski, no to jest mi... No, martwi mnie to, no bo kurde, tak gadają ciągle w tej telewizji o tym wszystkim i wiecie jak to jest z tym wirusem, że dzieci, one przechodzą to bezobjawowo, ale mogą się szybciej zarazić i mogą to roznosić też właśnie, a wiecie, no dziecka się nie da upilnować, nie? Ciągle się tu jakaś, kurde, drapie, wkłada ręce do buzi, do oka, dotyka wszystkich przedmiotów. No i co? I czy koronawirus to jest moja wina? Czy koronawirus to jest wina tamtej rodzinki z dziećmi, którą Żech widział w samolocie? Czy koronawirus to jest wina właściciela jakiejś dużej dyskoteki, która jeszcze 2 dni temu działała? Nie, ja myślę, że to nie jest wina tych poszczególnych ludzi. Ja myślę, że tak naprawdę jest cały świat temu winny i jak trzeba będzie, to cały świat za to beknie. I że jak my będziemy myć ręce i to wszystko, no to może być lepiej, ale jak świat się będzie chciał posprzątać, to i tak się posprząta. Mimo tego, że świat jest od nas silniejszy i może nas pozamiatać, no to możemy się starać o to, żeby kurde, ale wzniośle się robi, że teraz będzie apel i w ogóle nie będzie apelu, nie będę gadał, co macie robić, bo wszyscy o tym gadają. Ja wiem, co mam robić. Robię się 2 tygodnie kwarantanny i przez 2 tygodnie nie będę się ruszał z nory. Spędza ten czas na przygotowaniach do moich nowych super pomysłów. Kręci się to. Kręci się, ale zrobimy cięcie. Będę się przygotowywał do paru rzeczy. Będę trenował i będę codziennie, kurde, zaś godą, że będę codziennie nagrywał vloga, ale nie wiem, na ile mi wystarczy determinacji. W każdym bądź razie chciałbym codziennie nagrać taki krótki odcinek z nory w czasie trwania tej mojej kwarantanny i właśnie nagrywam pierwszy z nich. Co ciekawe, to jest drugi odcinek na moim kanale tego samego dnia. Dziś właśnie opublikował ta 13 dzielnica, a za moment wciepna jeszcze to. Tu praktycznie nie będzie w ogóle montażu, bo jest już późno. To będzie taki odcinek typowy, właśnie opowiadankowy. Coś jeszcze chciałbym na pewno powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że dostał takiego SMS-a. To jest SMS z tego samego numeru, co zawsze się dostaje ostrzeżenia odnośnie pogody. Alert RCB. I ja dostał tego SMS-a w dzień przylotu z Francji. Dopiero wtedy, czyli 9, w poniedziałek, tu piszę, w poniedziałek o 11:37, dokładnie wtedy samolot wylądował na lotnisku w Krakowie i dostaję takiego SMS-a. No i takie coś tu jest. Jest tu link, żeby zapoznaj się z informacjami na stronie gov.pl koronawirus. Sprawdźmy, co tam pisze.
Koronawirus, informacje, zalecenia. Tu jest coś takiego jak informacje dla rodziców, informacje dla seniorów, informacje dla uczniów, ochrona przed koronawirusem, informacje dla podróżujących. Obczajamy to. Jeśli planujesz wyjazd za granicę, na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprawdź ostrzeżenie dla danego kraju. Klikamy i tu można sobie wybrać kraj. Wybierzemy Francja i tu pisze: z punktu widzenia epidemiologicznego Generalny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania do Francji. Oni tego nie zalecają. Samoloty powinny być dostępne teraz tylko dla jakichś lekarzy albo dla jakichś potrzebnych światu ludziom, którzy są potrzebni światu teraz, żeby go ratować, a nie tak, że każdy jakiś tam youtuber się może kupić bilet i polecieć się, nagrać vloga. No to no nie wiem, słabo trochę. Dobra, co tu dalej pisze jeszcze? Pisze: w przypadku osób przebywających na terenie Francji Generalny Inspektor Sanitarny zaleca zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich. To mi się akurat udało zrobić, bo i to nawet nie łazi o tego koronawirusa, bo ja ogólnie jest taki, że ja nie lubię dużo ludzi. Ci, co mnie znają, to wiedzą o tym, że ja zawsze unikam skupisk ludzkich. Nie lubię się też przytulać ani całować. Także tak. I ja unikał skupisk ludzkich, ale inni ludzie tego nie robili. Kojarzycie, jak w tym odcinku, co Żek łaził po tym wielkim mieście, tam było takie ujęcie na wieżę Eiffla, takie zbliżenie z kamery z dużym zbliżeniem, chyba z 4 km robił zbliżenie na wieżę Eiffla i na tarasie widokowym na samej górze było chyba kilkadziesiąt osób, jak szprotki, jedna koło drugiej, tak wszyscy ściśnięci byli i to było teraz w sobotę. Unikanie dużych skupisk ludzkich. Osoby powracające na teren Francji z obszarów ryzyka: Chiny kontynentalne, Hongkong, Makao, Singapur, Korea Południowa, Iran, prowincje Włoch, Lombardia, Wenecja, Emilia, Romania i Piemont powinny w okresie 14 dni od wyjazdu z tego obszaru dostosować się do następujących zaleceń. I tu są te zalecenia, ale zaraz. Osoby powracające na teren Francji. Aha, bo to jest tak jakby dla Francuzów teraz chyba pisane. No nie wiem, czy dobrze rozumie to, ale tu piszą takie zalecenia, że dla osób powracających na teren Francji z obszarów ryzyka 2 razy dziennie mierzyć temperaturę ciała. No nie mam akurat termometru, bo nigdy mi nie był potrzebny taki termometr. Mam tylko te takie do yerby. I ja ogólnie mam takie, powiedzmy, szczęście w życiu, że mnie nigdy przeziębienia właśnie nie łapały. Kojarzycie może taki motyw, że leżycie rozłożeni pod kołdrą właśnie z termometrem i z garścią antybiotyków i wasz nos jest cały zapchany i umierocie na grypa? Umierocie. Leżycie po prostu i rozłożeni grypą. Kojarzycie taki motyw, taki scenariusz? Bo ja nie kojarzę. Od wielu lat nie miał czegoś takiego, żeby mnie poskładała jakieś przeziębienie. No może za dziecka. Może za dziecka tak się zdarzało, ale od czasów, jak dbam o formę i jak Żek jest taki już wyrośnięty, no to nie ma czegoś takiego, żeby mnie przeziębienie rozłożyło. No to muszę powiedzieć, nie wiem, bracikowi, żeby mi termometr dostarczył, mierzyć temperaturę, zwracać uwagę na objawy infekcji oddechowych, kaszel, trudności w oddychaniu. Nie ma trudności w oddychaniu. Nosić maseczkę chirurgiczną przy kontaktach z innymi osobami i poza domem. No, nie mam maseczki, ale też nie zamierzam opuszczać tego miejsca przez 2 tygodnie. Regularnie myć ręce.
to robię, unikać kontaktów w pomieszczeniu z osobami szczególnie narażonymi na zakażenie, no, kobiety w ciąży, osoby starsze, przewlekłe chore. No właśnie, dawno się nie widział z rodzicami i ostatnio mama jak do mnie dzwoniła, no to powiedział im, że nie przyjdę, bo jest tak, a nie inaczej i że na razie sobie tak możemy przez telefon pogadać. Unikać wszelkich zbędnych wejść, zgromadzenia, restauracje, kina. Unikamy tego. W wypadku pojawienia się objawów zakażenia w terminie 14 dni od przyjazdu władze francuskie zalecają zawiadomienie pogotowia. Dobra, ale to jest chyba takie info dla Francuzów. Sprawdźmy, co będzie wpisać w Polsce. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, P, P. Pakistan, Palau, Republika... Nie ma Polski tu. Nowa Zelandia, Pakistan, Palau. Nie ma Polski. Nie wiem, ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego przekazu na tej stronie GOV. Możliwe, że to, co Żek przed chwilą czytał, właśnie dotyczy się Polski. No ale patrzcie, jak to jest tam napisane. Jeszcze raz wam pokażę. To jest Francja. Patrzcie, tu pisze tak, że osoby powracające na teren Francji z obszarów ryzyka. No to ja nie jest taką osobą, która wróciła na teren Francji z obszarów ryzyka. Ja jest osobą, która wróciła z Francji na teren Polski. No i tu nie pisze nic o mnie, ale i tak zrobiła się ta kwarantanna. Ta kwarantanna idzie tak trochę jakby w parze z moimi planami. Ja teraz potrzebuję właśnie dużo czasu na zastanowienie się, na trening i to taki trening właśnie oszczędzający kalorie. Mam taki pomysł, żeby gdzieś tam nie skupiać się tak bardzo na dużej ilości powtórzeń, na przykład w podciąganiu na drążku, lecz w takich typowo statycznych, wytrzymałościowych ćwiczeniach, czyli jak na przykład zwykły zwis na czas albo plank na czas. I teraz przez 2 tygodnie będę właśnie robił takie ćwiczenia, które są takie statyczne. Przy tym chyba się nie spalo tak dużo kalorii. No chociaż, no nie wiem, ale no chyba nie. No bo nie wykonuje się tak dużo ruchu, nie? No wiecie, jak na przykład zrobić serię 20 podciągnięć, a zrobić 5-minutowy zwis na drążku, no to chyba więcej kalorii się przy tym podciąganiu spali. Co by nie było, to wydaje mi się, że te wytrzymałościowe, statyczne ćwiczenia są bardziej wskazane dla mnie teraz i dla tych moich super pomysłów. No i tak właśnie się nagrywa i jeszcze się nagrywa, już ponad 20 minut opowiadania się nagrywa. I coś jeszcze chciał powiedzieć. Teraz jak tu siedzę, to żałuję tego, że był w tej Francji. Czuję taki trochę lęk przed tym, że właśnie mógł się przyczynić jakoś do rozprzestrzenienia tego gówna. Chociaż ja i tak łaził ciągle jak na igłach, tam ciągle, że o tym myślał. Czuł się trochę jak w jakimś filmie na Netflixie, że wszyscy są zombie i z nikim nie mogę gadać, ani do nikogo podłazić. A jeszcze tak mi się przypomniało, bo pisali, gadali o tym, że we Włoszech już dawno zamknęli szkoły i tak dalej i ludzie przestali do pracy chodzić i ludziom odbiło wtedy i zaczęło się wszystkim wydawać, że mają wakacje i urlop i zaczęli właśnie spotykać się w jakichś barach, domówki organizować, spotykać się po prostu, no ludzie mają to w nawyku, tak? Wiecie, życie towarzyskie. Pewnie coś o tym wiecie. Jo, raczej mało coś o tym wiem. Ja jest raczej taki właśnie samotny jeździec.
No i właśnie to jak już pozamykali te szkoły, no to nie puszczajcie swoich dzieci do rodziny innych dzieci, żeby się pobawiły. I no weźcie to na klata i myślcie, powiedział Banot. Proces gotowania czarnego ryżu dobiega końca. Mogę Wam sprzedać takiego tipa zdrowotnego. Jak już kupujecie ryż i wykupujecie go ze wszystkich sklepów, to lepiej wykupujcie ten ciemny ryż, bo ten biały jest pozbawiony właśnie tych wszystkich zdrowych rzeczy, które pomagają utrzymać organizm w zdrowiu. Taki biały ryż to są proste węglowodany tylko i mało witamin, a to są węglowodany złożone i jest tu właśnie dużo witamin i mikroelementów. Taki ryż jest trochę droższy, ale inwestycja w zdrowie. Jak już w coś inwestować, to na przykład w zdrowie. Powiem Wam na moim przykładzie, że jak zjem taka jedna porcja białego ryżu, no to godzina i zaś, że jest głodny, a jak zjem porcję takiego czarnego ryżu, no to mogę przez pół dnia nie jeść. On jakoś taki bardziej syty jest i bardziej taki konkretny.